Alchimia nie próżnuje i w ostatni dzień stycznia zaprezentowała nam grafikę przedstawiającą kolejnego odświeżonego potwora. Potworem oczywiście jest ognisty jaszczur, z którym przyjdzie nam się mierzyć pod koniec pierwszego gotika, gdy będziemy kompletować elementy niezbędne do stworzenia Ulumulu. Co ciekawe, twórcy zaprezentowali nam ostatnio nowy wygląd płotnych węży, więc najprawdopodobniej w kolejnej grafice dostaniemy odświeżoną wersję cieniostwora bądź trolla. Na oficjalnej gotikowej grupie na Discordzie twórcy wspominają, że język ognistego jaszczura będzie niezbędny do stworzenia orkowego talizmanu, więc bardzo prawdopodobne, że dostaniemy za jakiś czas nową wersję wspomnianego cieniostwora i trolla. Wracając do naszej grafiki, widzimy na niej oczywiście naszego gada, który znajduje się na skale, najprawdopodobniej niedaleko wieży mgieł oraz plaży z wrakiem okrętu. Choć tło jest rozmyte, przez co umykają nam niektóre szczegóły, to bez problemu możemy zauważyć, że grafika przedstawia ścieżkę pomiędzy wspomnianą plażą a wieżą mgieł. Jak wiemy z pierwszego gotika, ogniste jaszczury pod barierą znajdują się w okolicy wieży Xardasa oraz na plaży obok wieży mgieł i najprawdopodobniej jest to właśnie to miejsce. Sam ognisty jaszczur, podobnie jak inne odświeżone potwory, przeszedł niemałą metamorfozę. Zamiast jaszczurowatego kształtu głowy ma bardziej smoczopodobną. Spotkałem się z takimi opiniami, że przypomina ona nieco głowę smoczycy ze Shreka. Sam wygląd stwora bardziej przypomina ognistego jaszczura, ale z drugiego gotika. W pierwszym ciało gada ma piaskowo-beżowy kolor, a czerwony jest wyłącznie grzebień, który akurat nie uległ zmianie. Wracając do głowy, to w nowej wersji jest zdecydowanie większa niż w oryginale i jak ma to w zwyczaju alchimia, jest znacznie bardziej demoniczna, co akurat mi nie przeszkadza. Co by w końcu nie mówić, to właśnie ziejący ogniem jaszczur raczej mało ma wspólnego z przeciętnym zwierzęciem i najprawdopodobniej jest istotą w jakimś sensie magiczną. Względem oryginału, nowa wersja ma paszczę w podobnym kształcie, ale w tej wersji jest najeżona spiczastymi zębiskami. Jaszczur z pierwszego gotika pod tym względem bardziej przypomina zwykłą jaszczurkę. Zamiast żółtych oczu z okrągłymi źrenicami ma zielone z pionowymi. Ze samej zaś głowy wychodzą rogi, które na myśl od razu przywodzą rogi smoka z drugiego gotika lub wspomnianej smoczycy ze Shreka. W przeciwieństwie do oryginału, nowy jaszczur zdaje się, że podczas ziania ogniem sam de facto płonie. Możliwe, że jest pokryty jakąś łatwopalną substancją, która zapala się w trakcie ogniowego ataku. Innego wyjaśnienia po prostu nie mam. Warto wspomnieć, że w oddali widzimy innego ognistego jaszczura, który nie atakuje oraz jednocześnie nie płonie, więc możliwe, że w trakcie ataku ciało gada po prostu się zapala. Co ciekawe, ognistego jaszczura w nowej wersji po raz pierwszy widzieliśmy w sierpniowym zwiastunie starego obozu. W trakcie przechadzki jednego z kopaczy natrafiamy na przebudowaną arenę, gdzie widzimy potyczkę jakiegoś gołodupca z jaszczurem. Choć nie widzimy dokładnie jak gad wygląda, to po ataku bez problemu możemy zauważyć, że paszcza potwora nadal płonie, więc raczej nie czepiałbym się tego elementu. Ciekawe jest natomiast fakt, że twórcy bardziej wzorowali się na ognistym jaszczurze z drugiego gotika, a nie z pierwszego. Według mnie wiedzą, że gra może okazać się niemałym sukcesem, więc po prostu chcą mieć już gotowe modele i mechaniki na odświeżoną dwójkę. Zwyczajnie chcą zaoszczędzić czas produkcji. Dodatkowo, tak jak zapowiadali, będą się starać ujednolicić wizualnie serię, aby gracz nie miał wrażenia, że pierwszy i drugi gotik dość mocno odbiegają klimatem. Wybór ognistego jaszczura z drugiej części, jako wzór, uważam za duży plus, gdyż ten z jedynki i trójki są po prostu zwykłymi jaszczurami z dodanym czerwonym grzebieniem. Stwór z jedynki niestety wygląda gdyby miał zwykłą skórę, natomiast nowsza wersja wygląda zdecydowanie bardziej jak ognisty jaszczur niż oryginał. Łuskowate ciało plus wypustki wzdłuż grzbietu zdecydowanie nadają złowieszczego charakteru. Co do samej głowy, to powiem wam, że mi się podoba i nie mam co do niej żadnych zastrzeżeń. No, może mogłaby być ciut mniejsza, natomiast orkowie biorą te jaszczurki za smoki. Co to jest krotak? Być język ognia, język smoka. Dodatkowo mam wielką nadzieję, że zwykły jaszczur będzie się dość mocno różnił względem swojego ognistego odpowiednika. Podsumowując, nowy wygląd tej bestii prezentuje się naprawdę dobrze i już nie mogę się doczekać, aż dane mi będzie stawić jej czoła. Wygląda dokładnie tak, jak wyglądać powinna, ani za bardzo demoniczna, ani też za bardzo zwierzęca. Po zaprezentowanych grafikach mam takie oto wrażenie, że pracownicy Alchemii bardzo dobrze znają serię Gothic i doskonale wiedzą, jak powinny wyglądać dość ubogie oryginalne modele w nowszej wersji. Na chwilę obecnej zastrzeżenie mam tylko i wyłącznie do zbyt demonicznego krwiopijcy, a poza tym reszta bestiariusza prezentuje się naprawdę przyzwoicie, plus mają ten gotikowy charakter. Przykładowo nowe pełzacze faktycznie wyglądają jak gdyby mogły zjeść człowieka, a nawet orka. Duży zwierz, dużo nóg ma. Nasz luk groźny, zjadać ork, zjadać człowiek.
Podoba mi się również nowy wygląd pancerzy. Zbroja, którą nosi Diego, prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, a pancerz Strażnika Świątynnego jest po prostu bardziej gotikowy niż oryginał. Jedyne co mnie niepokoi, to że poza zachowaniem, a w zasadzie podkręceniem klimatu, twórcy wysypią się na innych istotnych sprawach, jak na przykład model walki. Na początku materiału wspominałem, że twórcy najprawdopodobniej zaprezentują nam jeszcze Trolla oraz Cieniosfora, najpóźniej do końca lutego, tak aby zamknąć 4 bestii związanej ze stworzeniem Ulumulu. Później pewnie dostaniemy jakiś oszczędny w zawartość screen przedstawiający nowy obóz i jeśli Alchemia faktycznie planuje premierę na bieżący rok, to możliwe, że pierwszy prawdziwy gameplay dostaniemy już niedługo, a jeśli gra faktycznie, jak niektórzy mówią, jest jeszcze na wczesnym etapie produkcji, to przeczuwam, że jeszcze w tym kwartale dostaniemy informację o przełożeniu premiery na następny rok. Natomiast jeśli premiera ma się odbyć jeszcze w tym, to najpewniej twórcy zaleją nas jeszcze masą informacji. Mniej więcej takie przeczucia mam co do przyszłości Gotika Remake. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o nowym wyglądzie Ognistego Jaszczura. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo, zatem trzymajcie się, cześć! Witamy na pokładzie.